Dzisiaj mamy taki temat 5 porad, jak lepiej zrealizować, które pomogą nam zrealizować lepiej cele nasze językowe na przyszły rok, który zaczyna się już niebawem. I mam dzisiaj dla Was 5 takich porad. Pierwsza jest związana z tym, żeby ustalić swój cel i w Supermemo jest to bardzo, bardzo fajne, bo wystarczy wejść w statystyki, w plan i możemy zobaczyć, jeśli na przykład naszym celem przez cały rok jest zrealizowanie całego kursu angielskiego B2 bez problemu, no problem, to możemy zobaczyć, za ile dni ten kurs skończymy. No i na przykład tutaj widać, że 217 dni, więc nawet ponad rok mamy na poniżej roku na skończenie tego kursu. Mamy pewien zapas, to chciałam powiedzieć, ale jeśli na przykład mamy mało czasu na naukę i 7 kart to trochę za dużo, no to możemy sobie zobaczyć, że nawet przy 5 kartach w 303 dni uda nam się ten kurs zakończyć. Więc w Supermemo jest to bardzo fajne, że jeżeli użytkownik sobie wybiera jakiś kurs, który chce, żeby był jego takim kursem głównym do nauki wiodącym, no to bardzo łatwo może oszacować, ile potrzebuje czasu, ile też zajmie mu dni nauka i ile kart, bo to wszystko tu się wyświetla, ile czasu, za ile dni kurs będzie skończony w 100% i ile dziennie ćwiczeń musi wykonać, żeby ten cel osiągnąć. Więc pierwszym takim punktem, jeśli chodzi o naukę, na planowanie nauki i osiąganie celów w nauce na przyszły rok, jest to, żeby ustalić sobie w ogóle, co jest moim celem, co chcę wykonać przez ten czas. Będzie po prostu łatwiej, bo w gąszczu dużej liczby fajnych kursów będzie prościej wybrać jakiś jeden konkretny, który będziemy realizować. Druga porada jest taka, żeby monitorować swoją naukę i ja tutaj pokazuję teraz przykład sprzed kilku miesięcy z lipca mojego bullet journala, czyli miejsca, w którym ja zaznaczam swoje cele dzienne, tutaj na ikonkach, i na zielono jest, jeśli je wykonam danego dnia, a na czerwono, jeśli nie. No i tutaj widać, że raczej jakoś tak super ten miesiąc u mnie nie wyglądał, bo dość dużo tego czerwonego jest, ale mimo wszystko monitorowałam, zaznaczałam, pierwsza kolumna to jest nauka z Supermemo i w lipcu uczyłam się przez 25 dni z 31, więc wydaje mi się, że całkiem nieźle i tak. Więc polecam każdemu, żeby sobie tak monitorować swoje nawyki, bo wtedy wiecie, ile robicie, ile realnie robicie. Czas bardzo szybko leci i czasami nam się wydaje, że robimy coś często, a wcale nie do końca tak jest, więc z mojej strony taka polecajka, żeby sobie właśnie korzystać z takich narzędzi. Może to być też w aplikacji, może to być też na kartce papieru, czy w jakimś innym miejscu, które Wam najbardziej odpowiada. Kolejna porada, trzecia, to dbanie o takie środowisko przyjazne nauce. Jeśli ciężko się skupić w domu, jeśli wszystko nas rozprasza, warto się na przykład udać do biblioteki, do parku, czy nawet usiąść sobie, jeśli macie możliwość, na tarasie, czy na balkonie, jeśli na przykład jakieś środowisko takie bardzo wasze codzienne Was rozprasza. Dlatego to też może być fajna porada, żeby sobie zadbać o środowisko przyjazne nauce. Może to być wygodne biurko, posprzątane i tam zaczynamy sesję nauki. Może to być, ja na przykład lubię się uczyć przy stole w salonie, nie wiem dlaczego, pracuję przy biurku w swoim pokoju do pracy, ale już naukę lubię realizować, nie wiem dlaczego tam. Akurat w salonie lubię się rozłożyć, jest wielki stół, mogę wszystkie materiały mieć porozkładane. Porada czwarta to poszukanie ludzi, którzy dążą do takiego samego celu jak Ty. Jeżeli chcesz uczyć się języków, wytrwać w tym postanowieniu przez dłuższy czas, przez te 12 miesięcy, warto mieć wokół siebie ludzi, którzy mają ten sam cel. Więc dobrze jest, czy zapisać się na jakieś zajęcia językowe, do grup językowych, czy korzystać z Telegramu, z aplikacji do nauki języków, czy na przykład zapisać się na przykład na jakieś dodatkowe warsztaty, na wymiany językowe, więc to też może być fajna porada, żeby otoczyć się atmosferą takiego uczenia się. I kolejna, taka już ostatnia, piąta, warto zadbać o nagrodę, czyli na przykład zaplanować sobie, że jeśli będę realizować swój kurs na przykład z języka włoskiego, to będę mogła sobie zarezerwować fajny jakiś weekend we Włoszech i popróbować korzystania z tego języka na miejscu. Albo jakaś mniejsza, taka, która dla danej osoby może być po prostu fajną nagrodą. Więc ode mnie 5 takich porad. Ustal swój cel w Supermemo, wybierz kurs wiodący, przelicz tutaj w planie, ile potrzebujesz czasu, żeby dany cel osiągnąć. Następnie monitoruj swoją naukę na przykład w bullet journalu, w aplikacji, w dowolnym miejscu, w jakie dni się udało pouczyć, w jakie niekoniecznie. Następnie dbaj o środowisko przyjazne nauce, jakieś fajne miejsca do nauki, czas odpowiedni, otoczenie.
Kolejna rzecz to poszukaj ludzi, którzy mają takie same pasje i zainteresowania jak ty. I ostatnio zaplanuj sobie jakąś fajną nagrodę, która dla ciebie jest taka ciekawa, satysfakcjonująca i może być czymś takim, co może być dla ciebie motywatorem do działania.